Witajcie! Na kolejny cel tej podróży biorę sobie Mongolię. Zostawiam za sobą Bliski Wschód i ruszam dalej, tym razem na surowe, bezkresne stepy. Po drodze mam jednak przesiadkę w Korei Południowej, więc zajrzę na chwilę do miasta Daegu i pokażę Wam kawałek tej mniej turystycznej Korei. To tylko krótki przystanek, ale może uda się coś ciekawego zobaczyć. Lecimy dalej! Siemanko, pozdrawiam z Korei Południowej. Czekam na swojego Ubera. Jadę do miasta i pokażę Wam, gdzie jestem i co tu będę robił. Jestem w miejscowości Daegu. Dokładnie tak. No i pojem trochę dobrego jedzonka dzisiaj. No i plan był taki, żeby pozwiedzać trochę to miasto. No a jednak stało się tak, że jetlag wygrał. Mówię, prześpię się 30 minut, wstaję, idę pozwiedzać. 3 godziny później budzę się i nie wiem, gdzie jestem. Także za wiele czasu na zwiedzanie nie zostało, ale pójdę zjeść coś dobrego, gdzieś się przejdę jeszcze. No i później lecę do Ulaanbaatar. Patrzcie, jaki dziwny owoc. No. Nawet nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Ciekawa sprawa. Dajcie znać w komentarzach, jak ktoś wie. Ostatnio jak byłem z Alą w Seulu, no to kurde, nie było problemu jakichś z jedzeniem. Nawet nam to smakowało, a tutaj tak chodzę i nie mogę nic znaleźć. Nic mi nie pasuje. O, ale będę gorzej. Kimchi, czyli przysmak Korei. Jak byliśmy w Korei Północnej, to nawet robiliśmy swoje kimchi. Paweł był w tym specjalistą tam. Dostał za zadanie robienie kimchi. Paweł przygotowuje kimchi. Później będziemy to jeść na kolację. Także oby to zrobił dobrze. Musisz powsadzić między ten. Pod spód jeszcze powsadzaj wszędzie. Wydaje mi się, że to nie będzie nic skomplikowanego, tylko to, co robisz teraz. Nie, to jest bardzo skomplikowane. Nie jest takiego wsiu. Tak, to... Ja mam experience w gotowaniu. Wydaje mi się, że mógłbyś zostać szefem kuchni. Kimchi ogólnie lubię, no ale jak traficie na kawałek, który jest taki turbo ostry, no to nie idzie tego zjeść. Ale jest smaczne. Pamiętam, jak byłem pierwszy raz właśnie w Korei Południowej, to poszedłem do takiego miejsca, gdzie nagrywali jedną część na Netflixie był taki program, gdzie ludzie, którzy dostali na street foodzie gwiazdkę Michelin, to mieli swój cały odcinek. No i właśnie taka jedna pani, co robiła na targu w Seulu pierogi z kimchi, to miała poświęcony dla siebie taki odcinek. No i powiem Wam, że nawet smaczne to było. Pierwszy raz w życiu to jadłem. W ogóle wtedy pierwszy raz w życiu jadłem kapustę kiszoną ostrą. I nawet to smakowało. Ale i tak Pawła była najlepsza to w Korei Północnej. Ciekawe, czy kiedykolwiek mi się uda jeszcze wjechać do Korei Północnej. Raczej nie planuję, ale Pjongjang zobaczyć. No ale może mi się to raczej nie udać. I jakoś płakać też nie będę. A za Izraelem też płakać nie będę. Myślę, że wiele lat tam się nic nie zmieni, a wszystko będzie tylko eskalowało. Dobra, żarty się skończyły, bo ja jadłem wczoraj o 22, czyli 12 godzin temu. Przydałoby się coś zjeść już. Zaczynam jedzonko koreańskie, tutaj mam jeszcze ryż, kimchi. Tutaj chyba to jest coś takiego jak kalarepa, pyszne. I kurczak z jakimś sosem, jeszcze nie próbowałem jakim sosem, ale było napisane stary kurczak, to źle brzmi. Znaczy tak przetłumaczyło Google. No i wodę. Nie wiem, czy Wam mówiłem, ale robię miesiąc bez cukru, bez alkoholu. No i głównie będę pił wodę i kawę. No czasem jakaś cola zero też, żeby zmienić smak. Szybki teścik.
że mógł wam zdradzić, jak smakuje. Jadłem to już nieraz, znam ten smak. Ostatnio jak byliśmy w Korei, to jedliśmy właśnie te kluski. Przypomina takie kopytka. Wtedy to jedliśmy właśnie na Oslo. Takie coś jak w kimchi. No, to kimchi jest ostre. Trzy godziny mam jeszcze do wylotu. Idę zrobić szybki trening. 30 minut, prysznic. I na lotnisko będę jechał znowu z 30, no może 40 minut. Ale takie małe lotnisko, także nie powinno być żadnych kolejek ani nic. Najważniejsze nie zostać za długo w mieście. Myślę, że tylko dzisiaj wieczorem się prześpię. Znaczy dzisiaj w nocy się tam prześpię. Mam jakiś hostel zarezerwowany za 40 zł chyba. Ale całkiem spoko. Jutro pierwsza połowa dnia pozwiedzam miasto, a później już się postaram wydostać za miasto. No bo Ulaanbaatar podobno no nie ma nic takiego tam świetnego, żeby siedzieć parę dni. Też zrobię swoje i jadę podziwiać naturę. I w ogóle tam przyjechałem, żeby spać w jurtach z nomadami, a nie w hostelach albo w hotelach. Także mam nadzieję, że wszystko mi fajnie się uda. No, ja już czekam na Uberka. Trening zrobiony, najważniejsze. Suple wypite za 2 godzinki. Mam odlot. Odlot! No i jestem. Ulaanbaatar, w stolicy Mongolii. W miejscu, gdzie zamieszkuje 50%, chyba 50%, coś około 50% całej populacji tego kraju. A cała populacja tego kraju to ponad 3 miliony ludzi. Mongolia to kraj bezkresnych stepów, gór i pustyni, gdzie natura wciąż gra pierwsze skrzypce. To jedno z najmniej zaludnionych państw na świecie, a życie wielu mieszkańców wciąż toczy się w rytmie nomadycznych tradycji. Historia Mongolii jest ściśle związana z postacią Chingis Khana, który stworzył największe imperium lądowe w dziejach. Mimo surowego klimatu, Mongolia zachwyca swoją autentycznością i spokojem, którego próżno szukać gdzie indziej. Mongolia to mój 141 kraj ze 193 z Organizacji Narodów Zjednoczonych i 164 z tych wszystkich razem. Z tych, które są częściowo uznawane lub nieuznawane. No i dojechałem. Wjechałem tutaj 2,5 godziny. Nie mogliśmy znaleźć adresu gościa, który był ze mną. Gdzieś tutaj właśnie w tym bloku jest mieszkanie przerobione na hostel. Nieźle, nieźle. Tego to się trochę nie spodziewałem. Wiedziałem, że w bloku, ale ten to trochę lat ma. W takim pokoju spałem. Już pani mnie obudziła, że śniadanie czeka. Śniadanko mi pani przyniosła. Jak w domu. Powiem wam tak. Jak będziecie w Ulaanbaatar, będziecie szukać hostelu, to naprawdę polecam. Jest tam taki fajny klimacik. Obudziłem się rano. Przybiegła właścicielka. Mówi: ojeju panie, 10, zaraz śniadania pan nie zje. Proszę szybko wstawać. Zrobiła mi jajka, zrobiła mi kawkę. Znaczy kawkę sam zrobiła, ale poczęstowała. Wszystko zapytała, czy wszystko dobrze, czy się wyspałem. No po prostu jakbym u mamy był. Także fajny klimacik. No ale czas przyszedł teraz pozwiedzać trochę to miasto.
Jestem praktycznie pół kilometra od samego centrum takiego ścisłego. Także lokalizacja też spoko. Z takich ciekawostek. Ulaanbaatar jest uważany za jedną z stolica jest uważana za jedną z najbrzydszych na świecie. Czy tak jest? Nie wiem, przekonam się dzisiaj. Widziałem ich już dość sporo, także mam dużo porównań i po tym w ogóle co wczoraj widziałem w nocy jak jechałem, to już sądzę, że to jest nieprawda, ponieważ ładnie wyglądało miasto wieczorem, ale też jest najzimniejszą stolicą na świecie. W zimie temperatury dochodzą tutaj do minus 40 stopni. Rozmawiałem z chłopakiem teraz w hostelu. To mówi, że w lato potrafią dojść do plus 40, a w zimie do minus 40. Że jest naprawdę spora różnica. Dzisiaj ma być koło 16-17. Trzeba było bluzę założyć, ale jest całkiem spoks. Idealne na to, żeby zrobić jakieś 15-20 km z buta po mieście i pozwiedzać. Jestem właśnie na Placu Wolności, gdzie z tyłu jest muzeum, ale wyjątkowe muzeum, ponieważ możecie tam zobaczyć, jak to powiedzieć, szczątki dinozaurów, kości dinozaurów, szkielety. Rozpatrzyłem, to jest akurat zamknięte, także nie idę do środka, muszę sobie gdzieś dalej pozwiedzać. Miasto to, w którym znajduje się teraz, czyli Ulaanbaatar, ma dokładnie taką nazwę od 1924 roku. Ale ogólnie tutaj to miasto jest stolicą kraju już od 1639 roku. Chyba tak. Sama nazwa Ulaanbaatar w znaczeniu to znaczy czerwony bohater. Jeszcze jedną taką ważną datą, która tutaj jest, to 1990 rok, kiedy to właśnie wyzwolili się od komunistów. Jest teraz jak jest. Powiem wam tak, że jak ktoś mówi, że to miasto jest jedną z najbrzydszych stolic na świecie, to znaczy, że mało widział na świecie. Bo czuć tu, wiadomo, taki stary klimat, który... Dobra, jest może pomieszanie takiej nowoczesności, tych wieżowców, który na przykład jest tutaj za mną, cały zbudowany ze stali i ze szkła. No a także są takie stare, które wyglądają jak po prostu stare pokomunistyczne właśnie budynki. No ale to jest spoko, to jest całkiem fajny klimat. Ja tam uważam, że wcale źle nie jest. A teraz idę zobaczyć tutaj do kina. Wiecie co? Niektórzy muszą przejść do kina, ale niektórzy mogą mieć kino w domu. Mam dla was coś, co pokazywałem na Instagramie. Wiele osób pytało, co to za rzutnik. Także pokazuję, jak działa. Jest to firma Kiano. Pod tym względem świetnie, że jest bezprzewodowy, jest na Wi-Fi, dodatkowo można oczywiście podłączyć na USB, pendrive'a, można podłączyć laptopa, ale samo to, że podłączycie sobie internet, możecie włączyć YouTube'a lub jakąś inną aplikację, działa świetnie. No i tu możecie zobaczyć firma Kiano, już właśnie go muszę włączyć. Macie do niego oczywiście pilota i zaraz zobaczycie, jak tu łatwo wszystko się ustawia. No i tak, widzicie, macie do wyboru HDMI, USB, w ustawieniach sobie ustawiacie Wi-Fi, Bluetooth, co tamkolwiek chcecie. Ja od razu wchodzę sobie na YouTube. Macie do wyboru dużo rzeczy. Ja oczywiście pokażę wam, no, to będzie fajnie wyglądało. Do tego oczywiście możecie podłączyć sobie jeszcze dodatkowy głośnik. Ale jest naprawdę dobrze. Tutaj dodatkowo jeszcze jest szara ściana, jest biała ściana, kolory są jeszcze lepsze. Sprzęt jest naprawdę wysokiej klasy. Moi drodzy, dlatego serdecznie wam polecam Kiano Vision 2 ze względu na to, że możecie sobie zrobić kino na zewnątrz gdzieś, możecie sobie zrobić w domu, możecie wziąć sobie ze sobą w trasę, wziąć na jakiś biwak, gdziekolwiek chcecie, możecie go używać, ponieważ jest bezprzewodowy. Bateria, którą się dołącza na magnes, po prostu jest świetna, nie musicie używać kabli.
niesamowite. Wystarczy Wam podłączenie na przykład do laptopa, do USB lub do Wi-Fi i już działa. Także serdecznie polecam i pamiętajcie najważniejsze, że na hasło wakacje 2025 macie zniżkę. Wejdźcie w link poniżej, sprawdźcie i zapraszam do zakupu. Polecam serdecznie, bo sam go używam i jestem zadowolony. Pozdrawiam. Oglądaj dalej. Wiecie, jaki tu jest klimat tego miasta? Taki na przykład jak byłem, nie wiem, w Mołdawii, w Rumunii. Coś takiego mniej więcej. Ważna sprawa jeszcze, nie działają mi tu w ogóle moje karty bankowe. Ani, którą mam z Visa, ani Mastercard. Także pamiętajcie o tym, żeby brać gotówkę. Wejdę sobie teraz zobaczyć do starej świątyni buddyjskiej. To jest tybetański buddyzm, żebyście wiedzieli. Geresum się nazywa. No, jest naprawdę stara. W Mongolii dominuje buddyzm tybetański, a dokładniej jego szkoła Gelug, znana również jako tradycja żółtych czapek. To właśnie z niej wywodzi się Dalaj Lama, a wpływy tej duchowości są widoczne również tutaj, w Ulan-Batorze. Jedną z najważniejszych świątyń w mieście jest klasztor Gandan, gdzie codziennie odbywają się modlitwy, a mnisi recytują mantry w starotybetańskim języku. Ale widać, jak to wszystko jest stare, naprawdę. Parę lat to już ma. Wchodzę teraz do kompleksu świątyń Gandan. Podobno miejsce, które jest obowiązkowe do zobaczenia, jak się tutaj jest właśnie w Ulan-Bator. Świątynia Gandan ma niepowtarzalny klimat, który od razu wciąga. W powietrzu unosi się zapach palonych kadzideł, a między budynkami rozbrzmiewają śpiewy i modlitwy mnichów. Całe to miejsce tętni duchowością i spokojem, mimo że znajduje się w samym sercu miasta. Ludzie kręcą modlitewne młynki, zatrzymują się w skupieniu i składają drobne ofiary. Nawet jeśli ktoś nie zna znaczenia tych rytuałów, trudno nie poczuć ich symbolicznej siły. W jednym z głównych budynków świątyni znajduje się ogromny 26-metrowy posąg Avalokiteshvary, bodhisattwy współczucia. Posąg pokryty jest złotem, ozdobiony tysiącami drobnych ofiar i robi niesamowite wrażenie już od progu. To nie tylko symbol religijny, ale też jedno z najważniejszych dzieł sakralnych w całej Mongolii. Też jedną taką ciekawostką jest to, że podobno pusta statua, która jest, to tak naprawdę wcale nie jest pusta, bo w środku jest 27 ton ziół leczniczych. Wszędzie dookoła setki figurek Buddy. Wszędzie dookoła. Parę poziomów. I co jakiś czas ludzie zostawiają pieniądze z modlitwą. No, a chodzi ochroniarz za mną i zbiera wszystkie. Naprawdę bardzo, ale to bardzo przypomina mi to, co widziałem w Tybecie. Jak ktoś z Was nie widział serii z Tybetu, to naprawdę polecam serdecznie. Byłem tam 2 lata temu. Właśnie się dowiedziałem, że to jest tylko raz w roku, a nam się akurat udało to zobaczyć. Ale niesamowite. Ja to jestem chłopak w czepku urodzony. Żebyście wiedzieli też coś ważnego. To nie jest tak, że każdy tutaj wyznaje buddyzm tybetański. Około połowa populacji, mniej więcej tak jest. Druga część wyznaje szamanizm, który tutaj jest na drugim miejscu z najbardziej wyznawanych religii. Jest też oczywiście islam, ale to bardziej jakaś mniejszość kazachska, a buddyzm tybetański właśnie został tutaj wprowadzony w XVII wieku, właśnie przez kontakty z Tybetem, z Chinami i tak został.
I właśnie zobaczyłem najlepsze załatanie płotu, jakie widziałem, była ever. Cyk. Pianka, brakło pianki, no to jeszcze puszka została. Dobre. Wiecie, co jest też ciekawe? Że tutaj jak chodzę sobie po mieście, to widzę naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo koreańskich restauracji. I oni podobno mają tutaj jakoś zamiłowanie do kuchni koreańskiej. Mi raczej tak średnio smakuje. Ale tak, jedna za mną, druga przede mną, jeszcze kolejna tam. No, co kawałek są. A ja akurat jedę spróbować teraz do mongolskiej restauracji, typowego mongolskiego jedzenia. Słyszałem, że jest dość tłuste i może mi tak średnio smakować, ale idę spróbować. Jest tu jeszcze Genghis Bir, ale aktualnie nie piję żadnych trunków. No i zamknięte. Trzeba szukać jakiejś innej. To jest Mongolskie Muzeum Narodowe Genghis Khana. No i powiem wam, że chyba wejdę do środka. Idę najpierw zjeść obiad i później tu przyjdę, bo że na pewno ciekawe ze względu na to, kim on był i czego dokonał przede wszystkim. Dżingis Khan był jednym z największych zdobywców w historii świata. W XII wieku zjednoczył mongolskie plemiona i stworzył armię, która w błyskawicznym tempie podbiła ogromne terytoria, od Chin po Europę Wschodnią. Imperium mongolskie, które zapoczątkował, stało się największym ciągłym imperium lądowym w dziejach. Pod jego wodzą Mongołowie zdobyli więcej ziem niż jakikolwiek inny władca przed nim czy po nim. Szacuje się, że nawet 16 milionów ludzi na świecie może być potomkami Dżingis Khana, co czyni go jednym z najczęściej występujących przodków w historii ludzkości. To Dżingis Khan to oznacza tam w tłumaczeniu władca wszystkich. Pomyślcie sobie, jak on zjednoczył tutaj wszystkie ludy mongolskie i podbił terytorię od Korei aż do Europy Wschodniej. Był podobno tak mistrzowskim strategiem. Właśnie doceniał bardzo tam swoich żołnierzy, ludzi, którzy dla niego walczyli. Nie patrzył na to, kto jakiejś jest religii. Stworzył idealne plany właśnie takich jakby jednostek po 10, 100 lub po 1000 osób. Tutaj właśnie dużo rzeczy w Mongolii jest nazywane jego imieniem. Na przykład lotnisko, na którym lądowałem. Widzicie, tutaj tutaj jest muzeum. No w wielu miejscach przewija się po prostu imię. W ogóle też możecie tutaj spotkać miejsca, gdzie pije się herbatę z solą i z mlekiem. Pamiętam, jak byliśmy w Butanie, to właśnie tam nam też podali taką herbatę, tylko nie wiem, czy tam jeszcze nie było przypadkiem, albo to było takie mega tłuste mleko, albo jeszcze tam dodawali jakiegoś tłuszczu. Ale to było tak okropne. No, tutaj się tak pije. To jest ciekawe. W ogóle ciekawe też jest to, że tutaj żyje więcej koni niż ludzi. Około 4 miliony koni, około 3 miliony ludzi. Znaczy ponad już 3 miliony, pewnie się to zmienia. Oni mają właśnie napisane, że Mongołowie urodzili się na koniu. Dlatego każde dziecko już w wieku 3-4 lat uczy się jeździć właśnie na koniu. W Mongolii to znajduje się pustynia Gobi, która jest jedną z najbardziej ekstremalnych pustyni na świecie, ze względu na to, że temperatury tam dochodzą do minus 45 stopni i plus 45 stopni. Czyli naprawdę ekstremalnie skrajne warunki. Tu jakiś festiwal jest. Muszę zobaczyć i... O, jakieś tańce lokalne. O, fajnie.
Ja tu jestem właśnie teraz na Placu Wolności. Tutaj pomnik Suchy Bator, czyli wielkiego ich przywódcy. Ten plac jest na tyle wyjątkowy dla ludzi tutaj, że właśnie w 1921 roku ogłosili tutaj niepodległość. No a później, kilkanaście lat później, w 1990 roku właśnie tutaj były masowe protesty i wyzwolili się od komunistów, także to jest naprawdę dla nich wyjątkowe miejsce. A dzisiaj jest chyba zakończenie roku szkolnego akurat, bo no na pewno w sumie. Tam widać uczniów, jakiś festiwal w ogóle. A to jest właśnie ten Suchy Bator. I on był właśnie liderem mongolskiej rewolucji i on jest tutaj bardzo dobrze wspominany. Nawet swojego czasu był na banknotach. W czasach też wcześniejszych więcej się o nim też mówiło niż o Chingis Khanie nawet. Zmarł bardzo młodo, bo zmarł już w wieku 30 lat. Spekulują, że został otruty, ale też nic nie jest potwierdzone. I właśnie tutaj zobaczcie, nie wiem, czy mogę wejść do tej jurty, czy nie. W takich jurtach będę spał, jak tylko stąd wyjadę. W takim czymś się śpi. Tam nic w sumie w środku nie ma, tylko tak sobie stoją. No w ogóle wam powiem jeszcze, co to znaczy. Such to znaczyło topór, batar znaczyło bohater. Czyli tłumaczyli sobie, że to był bohater z toporem. No pomyślcie sobie to, jaki to musiał być mocny gościu, jak stawiali go na równi z tym, co zrobił Chingis Khan. Znaczy Mongolia, nowoczesna Mongolia. O, nie, współczesna, nie nowoczesna, współczesna. Gostek miał tylko 30 lat. Niesamowite. W ogóle teraz wam powiem lekką głupotę, którą myślałem. Ja byłem przekonany, że w Mongolii się mówi po rosyjsku. Naprawdę. Byłem w 90% przekonany, że już zacznę tutaj słuchać rosyjskiego i później mi będzie tam łatwiej. Ale to nie, to się mówi po mongolsku. Wczoraj właśnie jak jechałem w taksówce, w ogóle tyle czasu w niej spędziłem, że aż szok. Chciałem zaoszczędzić, no i zaoszczędziłem oczywiście, bo się dosiadłem do kogoś, ale tyle czasu, co mi to zajęło, to nie komentuję nawet. No to właśnie jak kierowca zaczął się kłócić tam z kimś przez telefon, tak śmiesznie brzmiało, ale ogólnie jak na razie twierdzę, że bardzo mili ludzie tutaj są i też sporo osób mówi po angielsku, co też mnie zaskoczyło bardzo. No i przyszedłem sobie do takiej totalnie lokalnej restauracji. Tak, zupka, pierogi, sałatka warzywna, tu pewnie kiszonki i coś ciepłego. Słone mleko, na ciepło. Niezły miksik. Ja pierwsze to było tak tłuste, że później jak jadłem surówkę, to nawet surówka mi się już tłusta wydawała. Miałem tak zalepioną buzię. Ale o tym mi mówił Polo, że tutaj ta kuchnia jest strasznie tłusta. No niestety jest całkowity zakaz nagrywania w środku. Także wam nic nie pokażę. Jak zwykle z wymianą pieniędzy czekałem do ostatniej chwili, a muszę zapłacić za hostel. Za hostel płacę, nie wiem czy mówiłem, po 50 zł za noc. Na takie warunki jakie tam są, bardzo jestem zadowolony. Chociaż były oczywiście też tańsze tutaj, ale ten był bardzo polecany. Miał bardzo dużo pozytywnych opinii, a to jest bardzo ważne, żeby to sprawdzać. O, pani znalazła kapustę teraz. Komuś wypadło chyba. No, a ja łażę i szukam właśnie wymiany. A jest 19, to nie jest takie proste, jak wam się wydaje. Wymieniłem pieniądze. Nie mogę ułożyć telefonu, to muszę tak z góry. Tak jak wyglądają. Przelicznik to jest mniej więcej, jak tu mam 20 000, to jest 20 zł. Oczywiście Chingis Khan,
Nie wiem, jak to poprawnie się wymawia. Bo inaczej się pisze, inaczej się mówi. Na piątce, nie, to jest dyszka, czyli na dyszce też. Na piątce też, czyli pewnie na każdym pieniądzu, tak, na każdym pieniądzu jest. A, tu jest jeszcze inny. Na 500 kto inny. A, to pewnie będzie ten drugi. Tak, i na 50 też. Dobra, spróbuję jeszcze zdążyć na Black Market. Jest tutaj taki Black Market, czy na internecie pisało, żeby tam nie iść samemu przypadkiem. Można tam wszystko kupić. Oczywiście na widoku wszystko legalne, poza tym to nie wiem. Ale że podobno lepiej iść tam z kimś lokalnym, z kimś miejscowym. Mnie to raczej nie interesuje, wolę iść sam. Bo wiecie, to co piszą w internecie, a to co jest naprawdę, to jest jedno, a drugie to jak ja wyglądam, a jak inni normalni turyści, to kolejna sprawa. Nie sądzę, że ktoś by mnie chciał zaczepiać. Nie zdarzyło się to jeszcze. No, to pojechałem. Otwarte do 19. Także może mi się uda jedynie na powrocie jeszcze, jak będę tutaj w ostatni dzień. A tak to idę sobie gdzieś tam połazić, jeszcze pooglądać, co tu ciekawego jest w tym mieście. W tym ogromnym mieście. Jakieś holo tam ma być, ale widzę na filmie, że trochę słabo. Może w nocy wygląda spoko, ale teraz dzień bardzo średnio. Wiecie, co jeszcze ciekawego wyczytałem? Że tutaj używanie Google Map w wielu przypadkach to jest w ogóle totalnie bez sensu, bo tak mapy są niedokładne. Teraz na przykład idę na siłkę. Patrzcie, normalnie szedłem stąd. Mam po prostu prostą drogę, a mapa mi pokazuje, że muszę iść naokoło. Albo w tą stronę naokoło, albo w tą. A tu jest normalna ulica, normalny chodnik. Wszystko normalne. I jeszcze taka jedna informacja, którą powinniście wiedzieć, że nie planujcie przyjeżdżać właśnie do Mongolii w lipcu i w sierpniu, bo te 2 miesiące są podobno najbardziej deszczowe, że bardzo, bardzo dużo tutaj pada i że po prostu zmarnujecie czas i wiele dróg poza Ulaanbaatar prawdopodobnie będzie nieprzejezdnych. A na kolacji dzisiaj plow, czyli coś, co jest bardzo znane na przykład w Kirgistanie, w Uzbekistanie, a pewnie w tych innych stanach też tam. To zobaczymy, raz złapałem ochotę, żeby sobie to zjeść. Tyle, że też jest bardzo tłuste. Zresztą możecie zobaczyć. I kawałki tłuszczu i ogólnie to jest całe tłuste. Jestem w swoim łóżku w hostelu. Muszę wam coś opowiedzieć. Ja czasem się naprawdę zastanawiam, jakiego ja mam farta. Bo większość moich podróży to wierzcie, że to jest po prostu fart. To, co mi się przydarza i co mi się udaje zrobić. Wyobraźcie sobie to. Ja tak sobie wymyśliłem. Stąd sobie dojadę z Ulaanbaatar pociągiem do Rosji. Jak już do Irkucka jadę, to sobie dojadę pociągiem. No tak. Tylko, że nie sprawdziłem, że te pociągi jeżdżą tylko w weekendy. Nie pomyślałem, że trzeba dużo wcześniej bilety kupować. No bo kto by myślał o takich normalnych rzeczach, które są normalne dla każdego człowieka, ale nie dla mnie. No i tak. Akurat wchodzimy, żeby zamówić bilet. Okazało się, że akurat pociąg jeździ tylko w weekendy, czyli w sobotę, czyli tak jak sobie zaplanowałem, żeby pojechać. Akurat zostało tylko ostatnie jedno wolne miejsce w takim wagonie, wiecie, łączonym gdzie wszyscy razem, ale z łóżkami. No i udało mi się. 1100 km do zrobienia będzie. 23 godziny pokazuje, że będzie jechał pociąg, no ale pewnie trochę więcej. No i jeszcze zobaczymy, jak na granicy będzie przede wszystkim, bo to też jest bardzo ważne. Ile tam będą, wiecie, przesłuchiwać albo coś, no bo na pewno się tak stanie. Także jestem na to przygotowany. Ale jak ja sobie tak pomyślę, ile mam szczęścia czasem. Serio. Ale to całe szczęście, bo dzięki temu możecie oglądać takie ciekawe odcinki. Dobra, to było na tyle dzisiaj. W ogóle przeszedłem dzisiaj 20 000 kroków. To był całkiem dobry wynik. Trochę miasta zobaczyłem, trochę wam pokazałem, ale cieszę się, że jestem tu tylko jeden dzień, bo już jutro
chyba mi się nudził. Także fajnie, że idziemy jutro dalej. O 8 rano wyjeżdżam, przyjeżdża po mnie kierowca i ruszamy w trasę. A gdzie? To zobaczycie w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. Ta seria na kanale Podróż Wojownika będzie naprawdę fajna, także warto to zrobić. Pozdrawiam.